Przede wszystkim, ojej, jak głośno się słyszę, to super. Hi Taran, welcome to Poland. Hello. Thank you for having I know you speak very fluent Polish, so you can say a few words there. Dziękuję. Dziękuję. Ćwiczyliśmy polski akcent, dla Tarana jest to bardzo proste. I know it's easy for you to speak Polish, but we can pretend that you don't know it. Yes, of course. Poprowadzimy spotkanie po polsku. Jeżeli będą chcieli Państwo zadać pytania, to po naszej krótkiej rozmowie będzie taka okazja, a następnie przesiądziemy się do punktu, w którym będzie można podpisać, pogadać, robić zdjęcia. Tak? A pytania też po polsku czy po angielsku? Mogą być w obu językach, w zależności. Pomożemy przy tłumaczeniu, więc super. Bardzo się cieszę, że już ktoś wyrywa się. So let's start. How do you find Poland so far? Jak na razie oceniasz, jak podoba Ci się Polska? So today I spent the entire day with the tour guides who've shown me all over the town, and it's been wonderful and so interesting, and eating Polish food as well has been amazing. Taran nie próżnował, zamiast leżeć w hotelu dzisiaj zwiedzał Warszawę z przewodnikiem. Bardzo mu się spodobała i też próbował polskiej kuchni, o której pisał już tam od początku, jak dowiedział się, że został zaproszony do Polski, więc what food have you eaten? Polish food. But you were with me last night and we had some Polish food, it was very nice. Do you remember something? Yes, I really liked what was the fish that we had at the start? Like the best fish? Śledzik, herring. Yes, I really liked it. A musieliśmy poczęstować tradycyjnymi polskimi daniami. A pierogi? Pierogi jeszcze nie. The dumplings today. Yeah, very nice. I had some pierogis Pierogi. today, very nice. Bardzo dobrze po polsku mówię, jak słyszycie. Maybe Fletcher would eat dumplings on the next novel. Well, you believe it or not, the dwarves in the I think it's the third book, you discover a bit about their cuisine, and they eat food that's inspired by pierogi, some of the dumplings. Czyli mamy już pewien polski wątek. Zapytałem, czy jeden z bohaterów w kolejnych książkach mógłby zjeść na przykład pierogi. Taran odpowiedział, że krasnoludy w trzecim tomie odkrywają właśnie swoją kuchnię, korzenie swojej kuchni i są to dania poniekąd inspirowane pierogami, więc jest już pewien polski element. Zacznijmy zatem od początku. Let's start from the beginning. You're 27 years old. Masz 27 lat. And 3 books already. I mean, you finished the fourth one. Skończyłeś już pisać czwartą książkę. 3 zakończone. Prosimy bardzo osiadać, są jeszcze miejsca z przodu, nie trzeba się wstydzić. No to może, jak to się wszystko zaczęło? How it all began? How did you become a writer? W jaki sposób zostałeś pisarzem? It's a long story, so I'll say it in parts so you can translate. So I was 22 years old, and I had just graduated university. I studied business, and a publisher called Penguin Random House came to my university to speak. Miałem 22 lata, niesamowite, 22 lata, studiowałem ekonomię i finanse i podczas jednego z wykładów odwiedził nas przedstawiciel wydawnictwa Penguin Random House. And when he was there, he talked a lot about how the industry was changing and how they're discovering authors, and he mentioned a website called Wattpad, which is kind of like the it's kind of like the YouTube of books, in that people can share it online, and there's an app, and there's a website, and people read on it. Opowiadał o tym, w jaki sposób zmienia się przemysł książkowy i wspomniał o pewnej platformie wydawniczej, która nazywa się Wattpad. Jeżeli Państwo nie kojarzą, jest to coś w rodzaju YouTube'a dla pisarzy. In any case, there was a job opportunity at Penguin Random House. They had 4 positions, and 5,000 people applied, and I was one of them, and I managed to get a job there. And I worked there for 2 months. Wspomniał również, że istnieje możliwość pracy stażu w tym wydawnictwie. Były 4 or 5 places there were? 4 places, 5,000 Były 4 możliwości zatrudnienia, 4 miejsca, 5,000 chętnych i udało mu się być jedną z osób, która dostała się do tego wydawnictwa. Przepracował tam 2 miesiące. Anyway, while I was there, I learned a great deal about writing and who writers are. I always thought that writers, almost all of them, were people who studied it and went to university, and they all had gone to Oxford and Cambridge. But I started to meet authors, and they told me that actually they were just people who loved reading, they liked writing, and they had a story to tell, and they wrote it and it got published. So I was like, oh, maybe I can do that too.
I kiedy byłem tam przez 2 miesiące, obserwowałem wszystko, co mogłem zrobić, nauczyłem się wiele i odkryłem, że wbrew moim przekonaniom pisarze, z którymi współpracowali, nie byli osobami, które ukończyły wielkie studia, nie chodzili na Oxford, na Cambridge, ale pisali z miłości do czytania i z miłości do pisania. I pomyślałem, może ja też jestem w stanie to zrobić. So, I had always been a writer. I've been writing since I was 9 years old, and I had some writing that I'd done, and I asked my boss, "Hey, can I show an editor some of my work? He can tell me if it's good or not." And my boss said, "No, I don't want to annoy him or her with your writing. Why don't you put it on Wattpad, and maybe it'll become a success and you'll get a book deal." And I don't think he genuinely thought that was going to happen, but I thought, why not? I'll try it anyway. A jako, że pisałem od 9 roku życia i napisałem już kilka, powiedzmy to mini powieści, tekstów, zapytałem mojego szefa, czy mógłbym pokazać mu i przekazać wydawnictwu rzeczy, które napisałem. On pewnie chcąc zbyć mnie powiedział, że nie mamy na to czasu, ale jest taka platforma jak Wattpad i tam możesz zamieścić to, co napisałeś. Na pewno nie spodziewał się tego, że stanie się to tak popularne tam, ale tak się to zaczęło. So I started putting this book, Sumoner, on Wattpad, and to begin with, I think it was 4 days in, there was this one guy from Indonesia who was reviewing every chapter in broken English. And for me that was enough encouragement to keep going. I was so happy this one guy was enjoying it. And I kept going and I kept going, but then it started to go viral, and by the end of the month, it had been read 100,000 times. I zacząłem publikować pierwsze rozdziały tomu Zaklinacz Sumoner właśnie na tej platformie. Na początku jedna osoba recenzowała to, co pisałem, to był mężczyzna z Indonezji i byłem zachwycony tym, że chociaż jedna osoba czyta moją pracę i była zadowolona z tego, co czyta. Potem w kolejnych dniach ta książka stała się na tyle popularna, że po pierwszym miesiącu 100 000 osób przeczytało moją pracę. So then I went traveling in Australia, and I couldn't write every day anymore, so I started writing a chapter every week, then a chapter every 2 weeks. And after 4 months in total, the book hit 1 million reads, and that was when I started getting attention from publishers, journalists, etc. Następnie podróżowałem, więc nie pisałem już bardzo cyklicznie. Zdarzało mi się popełnić rozdział raz na tydzień, raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc. Ale w międzyczasie okazało się, że po 4 tygodniach... ktoś jest bardzo zafascynowany książkami. Okazało się, że po 4 tygodniach moja praca przykuła oko ponad 1 000 000 czytelników i wtedy wydawcy zaczęli zwracać na mnie uwagę. So I applied to 6 agents, and they all offered to represent me, and my books were eventually purchased. In fact, interestingly, the publisher that I was working at tried to buy it, and they didn't offer enough, so we turned them down. And yes, since then, all of the books have become New York Times bestsellers. They're in 14 languages around the world, and then also it's technically 15 if you include Iran, who publish it but don't have an agreement with me. And it's what I do for a living. I tak to się, proszę Państwa, zaczęło. Pierwsza informacja jest taka, że udałem się do 6 agentów sam, żeby zaproponować im prawa do kupna książki. Wydawnictwo, w którym odbyłem staż, również złożyło ofertę, ale agent, z którym rozmawiałem, powiedział, że zaoferowali za mało. W związku z tym oni nie wydali tej książki. To, co mnie ucieszyło, to fakt, że wszystkie tomy z tej serii stały się bestsellerami na liście New York Timesa i mogłem pozwolić sobie na to, by pisanie było teraz moim głównym zajęciem i miejscem zarobku. And now the series has sold, I think, 500,000 copies in English, and I'm negotiating a film deal at the moment as well, so lots of things happening. And I've written the 4th book, also a companion guide, and I'm starting a new series as well. We'll talk about that later. Jeszcze wracając do wypowiedzi, książki przetłumaczono na 14 języków oficjalnie, 15 nieoficjalnie, ponieważ w Iranie, gdzie nie ma praw copyrightu, przetłumaczono ją nielegalnie, ale dano mi znać, że przetłumaczono ją, więc poniekąd jest to 15 języków, jest 14. W samych Stanach 500 000 egzemplarzy zostało wykupionych tej serii. Napisałem już część 4, zaraz dopytamy, co w niej będzie i o czym ona opowiada. I również przewodnik po całej serii, a obecnie pracuję nad nową sagą.
So let's talk about the fourth book, because we have now three we can buy in Poland. Is it an epilogue or is it something more? So the fourth book is actually the story of Arcturus. I don't know if that's the same name in the books. So it's about Arcturus and his time as a student at Vulcan's Academy. Because he's the first ever commoner that goes to Vulcan's, and he completely changes the way that people view summoning. And the political situation in Hominum is completely changed by his arrival and the knowledge of his existence. And he actually ends up becoming involved in a rebellion that he doesn't want to be a part of. So there's a much more depth to Arcturus' story that you don't really know about. You only know parts of his story in the trilogy. So this book really explores that. And you also see Fletcher's parents as students, you'll see teachers as students, you see a lot of characters that are adults in the series as young people, and I think that's a nice thing to explore as well. Czyli wnioskując z tego, co powiedział Taran Matharu, autor serii Zaklinacz Sumoner, historia Fletchera dobiegła końca w tych 3 tomach. 4. tom, który poznamy niebawem, który premierę będzie miał w maju w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, opowiada losy jednego z przyjaciół i mentora Fletchera, Artusa, który jest pierwszym przedstawicielem hominum, który dostaje się do Akademii Wokanów. Poznamy jego losy, poznamy bohaterów, których znamy jako dojrzałych z książek Sumoner, ale w troszkę młodszym wydaniu. Zobaczymy, co było ich korzeniami i miejmy nadzieję, że będzie to duża przygoda dla naszych wszystkich czytelników. So let's talk about the third book that had the premiere, without spoilers. Okay. Although, may I ask, ktoś przeczytał 3. część? I finished it at on my way here. On the train. Koleżanka I skończyła was 3. so część. afraid that I won't make it and I will have like a spoiler talking to somebody. Koleżanka skończyła 3. tom Bitwę właśnie w drodze na to spotkanie. Cieszymy się bardzo. Did you like it? Yes, a lot. There's a pressure. Jest coś takiego, pewne piętno i jarzmo związane na autorze, żeby zakończył trylogię i zakończył wszystkie wątki. There's a pressure involving always the final chapter of the series. Did you felt it when you were writing the document? Yeah, you know, it's difficult to say goodbye to a series that you've been writing for so long. I mean, I started this series when I was 22, and I finished The Battle Mage, you know, last year. So, you know, it's been a long progress, but I always knew how I wanted the series to end. It had always been very clear in my mind. I think the authors who feel pressure are the ones who haven't planned ahead, and they have to make it all work. Są autorzy, którzy nie planują dokładnie swoich książek i swoich sag i mają zawsze wtedy problem z tym, jak zakończyć serię. Ja wiedziałem od początku, jaką historię chcę opowiedzieć i jak chcę ją zakończyć, dlatego nie było to aż tak trudne ze względu na ten plan, który ułożyłem sobie od początku. No ale jest to też kawał mojego życia, bo spędziłem z tą serią 5 lat, zacząłem pisać ją, kiedy miałem 22 lata. Have you done the Fletcher story? Yeah. Okay. So i był to wielki rozdział w moim życiu, ale teraz czas na kolejne rzeczy. So One let's day I can come back, maybe. Is that a promise? No, it's a maybe. Czy obiecujesz, że wrócisz do historii, którą opowiadasz? To jest może. No to let's start about creating this world, because you took a lot of time developing this story. What were your influences? Rozmawiamy o sadze, myślę, że fajnie porozmawiać o tym, w jaki sposób autor wpadł na to, by stworzyć ten świat bohaterów i wszystko, co znamy, całą otoczkę. So one of my big inspirations is history. I'm a big history buff, and for me, there's kind of 2 sides of history that I found coming into the series. One is the kind of medieval times of there being kings and noble families, and them having these huge influences on the way things are done, and there being huge inequalities between people. Jestem wielkim miłośnikiem historii. Jednym z ważnych czynników przy tworzeniu tej serii było moje zafascynowanie czasami średniowiecznymi, gdzie bardzo wyraźnie zaznaczano różnice między klasami, czyli między ludźmi, którzy posiadali mnóstwo wpływów, a tymi, którzy żyli normalne, zwyczajne życie. Then the second historical influence is kind of Napoleonic warfare, because it is, in my opinion, the coolest time period for battles.
because you have people still fighting with swords and close combat and bayonets, but you also have guns and cannons, but you still also have cavalry charges, like pyro battles, things like that. So it's almost you have the best of everything. You have the best of you still have the guns and things like that, but you also have close combat. So that is why it takes place in that time period. A kolejną bardzo ważną inspiracją były wojny napoleońskie, które według mnie są jednym z najlepszych, najfajniejszych okresów bitewnych, ponieważ bitwy toczone wówczas były bardzo spektakularne. Nie tylko łączyły elementy średniowieczne, jak walki mieczem, ale również były wtedy przedstawiane pierwsze elementy broni pirotechnicznej. I połączenie tego wszystkiego zawsze wydawało mi się bardzo ciekawe. And then I'm also a big fan of Lord of the Rings. I don't know if you guys are, but I love Lord of the Rings, especially the films. And I knew that I wanted to include the fantasy races, the orcs, dwarves, and elves. And I even threw in a new race, the gremlins, which is kind of like a mix between a goblin and also goblins. So there's a whole bunch of things, you know, in there. Jestem również ogromnym fanem Władcy Pierścieni. Mam nadzieję, że Wy również. Szczególnie podobały mi się filmy. I postanowiłem połączyć również to, co stworzyłem wcześniej, ze światem fantasy, czyli ze światem, w którym żyją orkowie, gremliny, gobliny, które również pojawiają się na kartach mojej książki. Also Harry Potter, obviously, with the school setting, but I wanted to make it a bit more military, that kind of stuff. And also there's a lot of racial tensions in the books, a lot of racism that's inspired by some of the racism I experienced when I was younger. And I imagine that in the world that we live in, where people can look so similar and still be incredibly hateful towards one another, imagine where you're not even of the same species, there would be even more hatred. And so I thought that was something that should be included. Jedną z ważnych inspiracji były również oczywiście książki związane z Harrym Potterem, stąd w moich książkach jest obecna Akademia Wokanów, chociaż u mnie ta szkoła magii jest bardziej związana ze szkołą militarną, wojskową, gdzie uczą się technik walki. Ważnym elementem były również historie związane z rasą, ponieważ sam doświadczyłem tego jako nastolatek i zawsze fascynowało mnie to, w jaki sposób ludzie, którzy wyglądają podobnie, mogą mieć w sobie tyle nienawiści. W związku z czym byłem ciekawy, jak potoczy się aspekt, kiedy nie różnimy się za bardzo, różnimy się całkowicie i przedstawiamy inne gatunki, które ze sobą obcują. I było to interesujące. What about how I came up with the concept? I guess for me, Fletcher is kind of like how I was when I was younger. If I saw that there was injustice, I would get very angry, and I was also very loyal to my friends, and I think that's something that Fletcher has as well. So Fletcher is in many ways a younger version of me. And in terms of where he comes from and all that, it really is just, it's almost like a writer's trick. You want the main character to not completely understand the world, so you have to remove them from it. And that way that the reader discovers the world through the main character's eyes. And that is why Fletcher comes from such a remote place and he has so little kind of knowledge of how the world works. Jeżeli chodzi o Fletchera, to powstał poniekąd na mnie, jest dużo mnie we Fletcherze. Pisałem go, kiedy byłem jeszcze młody, zawarłem w nim doświadczenia, które sam przeżyłem i odkryłem. To, co ciekawe, kiedy ja spoglądałem na świat, zobaczyłem jakieś elementy, które wydawały mi się niesprawiedliwe, sam reagowałem i budowało to we mnie gniew i ten bunt zawarłem w moim bohaterze. Następnie zwróciłem też uwagę, jest to taki trik związany z pisaniem książek, że jeżeli usuniemy pewne elementy związane z otoczeniem, z bohatera, jego historię i on musi ją odkrywać na kartach, tak samo robi to czytelnik. W związku z czym było dla mnie ciekawe postawienie bohatera, który nie za wiele wie o świecie i o sobie. So we have Fletcher, we have the Vulcan's Academy. Mamy zatem głównego bohatera, Akademię Wokanów. And how did the story came out? Jak zatem powstała fabuła i jej zarys? The story is, it comes from a lot of different places. Again, it's kind of like those influences. It's the political situation. I mean, there's so many elements in the story that come through, and the story is kind of shaped by them. So you've got the military-industrial complex, you've got racism, you've got sexism, you've got inequality between noble people and common people, police brutality,
prejudice, all that stuff. A historia i fabuła jest oparta na różnych elementach, które związane są również z problemami świata rzeczywistego, czyli brutalność policji, rasizm, seksizm, nierówność w różnych warstwach społecznych, nierówne traktowanie. To było jednym z motywów, jednym też z ważnych elementów, które chciałem zawrzeć na kartach swojej książki. So now you've written 4 books in this series. I know it's like asking what child is your favorite, but do you have a favorite part in this story? Jest takie trudne pytanie, które zawsze staramy się zadać autorom, bo popełnił już 4 książki. Czy darzy sentymentem którąś bardziej? So I don't want to spoil anything. I would say of the 3 books, the third one was my favorite to write, but it's because it's the most recent, so it's the freshest. But for me, really, it's the battle scenes that I write. I enjoy them so much, and the battle, I'm not going to spoil it, so like the battles in the third book, especially towards the end, that's my favorite scene. I reread it sometimes, I'm like, yeah, this was so fun to write. Muszę powiedzieć i przyznać się, że być może jest to dlatego, że pisałem ją jako ostatnią, ale trzecia część, która właśnie miała premierę w Polsce, jest dla mnie budząca największe emocje, ponieważ kocham pisać sekwencje bitewne, sekwencje walki. A sekwencja walki w trzeciej książce pod koniec, nie zdradzając wątków związanych z fabułą, jest największą, najprzyjemniejszą. Pisałem ją z takim entuzjazmem, że często wracam mówiąc, wyszło super, świetnie. So we have this 3-book series. We have the companion book. Przed nami trylogia, przewodnik, prequel, and now you have a new story to tell. But before that, let's talk about your writing process. Is it like you're a full-time writer now, and you like sit on the desk on 10 a.m. and then you write till 6 p.m.? Ważnym aspektem, szczególnie myślę, że w pisaniu przez tak młodego człowieka jest to, w jaki sposób on pracuje, jak pisze. To jest tak, że rzuca wszystko i od rana do wieczora siedzi przed komputerem i wymyśla historię. Jak to wygląda? How does it look like? So actually, I don't do that much writing. I can maybe write for 2 hours at a time, like in a row, and then you lose your stamina. Nie jestem aż tak wielkim pisarzem, jeżeli chodzi o czas, bo nie piszę więcej niż 2 godziny. To pocieszające akurat. It takes, I write about 1,000 words an hour. So these books were written in 90 hours total, 95, 100 hours more or less. W godzinę mniej więcej piszę około 1000 słów, 1000 words an hour? 1000 słów na godzinę, więc można powiedzieć, że w sumie napisanie każdej z książek zajęło 90 godzin. And then I would say it's maybe 15 hours of editing time as well. Następnie poświęcam około 15 godzin, but not one at a time. What? Not one at a time, the 15-hour period. No. It would be like combined. I'll do an hour. Łącząc to wszystko, całe redagowanie książki, czyli przeczytanie, przepisanie, zajmuje dodatkowych 15 godzin. So actually I tend to write maybe an hour a day as my deadline is approaching, and then in the last maybe month I do 2 or 3 hours a day. But in the last 2 or 3 months I write a bit slow at 1,000 words an hour because the story becomes more complicated. Czyli jest nadzieja dla nas wszystkich, bo jak się okazuje, kiedy zbliża się deadline, Taran pisze godzinę dziennie, męczy się szybko, proces kreatywny jest bardzo trudny, w związku z czym im bliżej do terminu, tym może zwiększyć ten czas do 2 godzin, ale z reguły bywa to w okolicach 1-2 godzin. But a lot of time is spent researching, living in the world, in my head, planning, plotting, that kind of stuff. I write so fast because I know what I want to write. A lot of writers write slowly because they're making it up as they go along, and they can write themselves into a corner and then have to cut some stuff and things like that. Piszę 1000 słów na godzinę i piszę szybko, ponieważ wiem, gdzie moja historia ma iść, w którą stronę ma pójść. A to dlatego, że wszystko planuję i większość czasu spędzam w swojej głowie, wymyślając historię, snując wszystkie wątki, układając życia bohaterów. Niektórzy pisarze mają z tym problem, ponieważ wymyślają wszystko na bieżąco i potem muszą odpowiadać na trudne pytania, które zadają sobie czytelnicy czytając to. Ja tak nie muszę, dlatego piszę dosyć szybko.
like one of the things I spend a lot of time researching are the demons, the demon types that exist in this world. There are 90 different types of demon that have been identified by hominem and exist, like are seen and live in the ether. I created an ecosystem, different species, where they come from, that kind of stuff. And what I had to research a great deal was mythologies from around the world. Like you have the Nanoe, which is it's basically like a land shark, and that comes from Hawaiian mythology, for example. So I spent many, many hours on the internet buying books and looking at all these different types of mythical creatures and seeing which ones I would like to include in my work. Tworzenie książki fantasy to też bardzo duży research, poszukiwania, badania, grzebanie w internecie. Najwięcej czasu zajęło mi stworzenie całej demonologii. Wymyśliłem ponad 90 demonów, które zidentyfikowało królestwo hominum w tej książce. I to były godziny spędzone nad różnymi lekturami i periodykami, tudzież materiałami w internecie. Niektóre są zaczerpnięte również z mitologii różnych kultur i krajów, na przykład mitologii hawajskiej. Lovely. Do you have your favorite demon? Ignatius, you don't say. Yes. I mean, as an individual, Ignatius would be my favorite. But in terms of as a species, if I wanted to choose a demon for myself, it would probably actually be a griffin. Oh, griff. Yeah, because you can ride a griffin on the ground, but they can also fly. They're beautiful, powerful creatures, very intelligent, and they'd be a good fighter as well. So I think they're the best demon for someone to just choose. Zapytałem, czy ma swojego ulubionego demona, skoro stworzył aż 90 istot magicznych. Czy jest taki? Myślałem retorycznie, że oczywiście Ignatius, którego widzimy w różnych formach tutaj, jest ulubiony, ale powiedział, że gdyby miał wybierać, to wybrałby gryfa, ponieważ może i walczyć, ale również może i latać, więc spełnia wszystkie dodatkowe dodatki, tak? You know, once you throw Ignatius into lava, he can fly as well. Yes, that's true. But that's a spoiler, I can't tell you. To ja nie przetłumaczę, jeżeli jest to spoiler. That's not that much in the real world anyway. I have to go find the volcano somewhere. Okay, so we have a lot of people who are very interested in your book, not only the first row. Mamy tu wiele osób, które są zafascynowane tym światem. When you write, kiedy piszesz, do you listen to some music? What your desk look like? Jak wygląda twój biurko? Słuchasz czegoś? I have noise cancelling headphones, so it's completely silent. Really? Yeah. In fact, if there's music going on and it has words in the music, especially, it's very difficult to write because you're hearing that you're trying to come up with a structure of a sentence, and someone else is saying some words at you. It's like if somebody said to tell you to remember a list of numbers, and then 5 seconds later they just start saying numbers at you. It's very hard to remember when they're saying that, right? So that's the way I see it. Okay. Sorry, that's a long answer. No, it's okay. Zapytałem, jak wygląda otoczenie Tarana, kiedy pisze, jak wygląda jego biurko, czy słucha muzyki, bo niektórzy pisarze słuchają muzyki, która ich inspiruje i tworzy. Taran jest chyba jedynym pisarzem, który stwierdził, że ma słuchawki, które uniemożliwiają dostęp jakichkolwiek dźwięków, czyli wycisza się dodatkowo, ponieważ muzyka i dodatkowe słowa, jeżeli jest to muzyka z warstwą liryczną, przeszkadza mocno. To tak jakby ktoś kazał ci zapamiętać cyfry, a następnie non-stop mówił te cyfry i nagle przestał. Nie jest w stanie się skupić wówczas. Lovely. So let's talk about the third book, because we're here because of the premiere. Przed nami premiera, właściwie jesteśmy już po premierze trzeciej części. When did it come out in Poland? 2 weeks? 2 weeks ago? Sooner. Does someone know? In September. Okay. Sorry, September. So this is the fresh for people who hadn't read the first two books. How would you describe the theme of the book? So for the third book or the whole For the series? third. The third book is, it's like the conquistadors exploring the jungles of America, the forest, and mixed with the battles that the British fought against the Zulus when they're getting charged by tens of thousands of warriors, and they're up on a hill and they have to survive. Yeah, I was asking if you could sell the book, the third book, and Yeah. to say about what is it about? What is it? Oh, sorry. In the Fletcher story. Yeah. Oh, Fletcher story. So the third book is about. I'm trying not to spoil it. Basically, Fletcher and his friends are stuck in a situation on another world, and they don't know how to go back.
So they need to work out a way to come back to the real world while they're in this dangerous jungles full of different creatures that are trying to kill them and eat them. And at the same time, they're being hunted by wyvern riding, which are kind of like dragons, orcs who want to kill them as well. When they do eventually return to the real world, they will eventually end up in some kind of mysterious intrigue where, you know, they thought that the world they left behind was a better place, but they actually made it worse. And then at the same time, the war against the orcs is coming to a head, and at some point there's a massive invasion, and Fletcher and his friends will also become involved in that as well. Ci, którzy jeszcze nie przeczytali trzeciej książki, mają przed sobą mnóstwo przygód, mnóstwo ciekawych zjawisk i zdarzeń. Przede wszystkim w świecie rzeczywistym dochodzi do kulminacji wojny przedstawicieli hominum z orkami. Natomiast Fletcher musi poradzić sobie z przyjaciółmi w świecie, którego nie zna, w świecie, w którym każda istota żywa poluje na niego, w którym pojawiają się pewnego rodzaju smoki i wszystko chce ich zabić. Natomiast nic nie jest tym, czym się wydaje. I to, co jest najciekawsze w tym, to kiedy nie potrafią znaleźć drogi ucieczki z tego świata. I ta część wydaje się najbardziej intrygująca. So, we know the third book is the final chapter in Fletcher, but in your head, is this story go for another part of it? If I was to continue the series, it would be from the perspective of Fletcher's children and the other characters' children. And it wouldn't, the war of the orcs would be over, because it would be much further ahead, and it would actually be about a different race of people that have decided to come and take over Hominum. And I can tell you, I have this whole narrative in my head of there basically being this race of elves that split off from the elves of the woods, who are necromancers. They use demonic energy to create zombies, effectively, kind of like the White Walkers, and it would be them kind of returning, using this magic to take over Hominum, and how Fletcher's children would need to somehow defeat them. And the idea is also that they would go back into the ether. There's a temple that you see in book 3 with all these different kind of statues in the ether, and it would also involve those races that live in the ether as well. So that's the. Let me try to get ahead. Zapytałem, czy ta historia w głowie Tarana mknie dalej, czy poza tym, że poznajemy końcowe fazy, elementy historii Fletchera, czy gdzieś jest taka nadzieja dla nas, którym podobała się ta książka, że poznamy dalsze losy. I powiedział, że to, o czym myśli, to nie jest historia Fletchera, ale jego dzieci, którzy muszą poradzić sobie z nowymi wyzwaniami i z nowym światem, ze światem, w którym już nie ma wojny z orkami, ale jest nowe zagrożenie, które powstaje ze strony elfów, które wyodrębniły się od elfów leśnych i są nekromancerami, czyli posługują się czarną magią i tworzą nowe rasy, coś na zasadzie White Walkerów z Gry o Tron albo zombie z The Walking Dead. I z tym zagrożeniem będą musieli poradzić sobie przedstawiciele nowej generacji, prawdopodobnie dzieci Fletchera. Bazując na tym, co powiedziałeś, myślę, że to już jest bardzo dobrze przemyślane. I think the whole concept is already in your head. Yes. So you can just, between us, there's no one to tell when this story will be published. Oh, I have to write it first. So I'm contracted for 3 books in a new series in America and the United Kingdom. And I will write those over the next 3 years, and then I will assess where I am, if I feel like returning to the world. Because as a writer, I have so many story ideas, and when you're writing in the same world so often, it can become quite difficult. You know, you really want to explore other things. So, and that's why Fletcher's story is over for now, because I want to explore other areas. You know. Szanowni Państwo, jest nadzieja. Myślę, że wszyscy to wyczytaliśmy. Już teraz powiem dlaczego. Historia w głowie jest, nie jest jeszcze napisana. Ta saga na razie dobiegła końca, ale Taran jest zakontraktowany na 3 nowe książki, na nową trylogię, którą już sprzedał. Następnie będzie musiał ocenić, czy chce wrócić do historii Fletchera, czy opowiadać nowe historie, ale tak czy siak w głowie gdzieś to jest. No wiadomo, że jak jest w głowie, to może i będzie szybko na papierze. I think we all curious where you took your experience further. So what can you tell us about the new series?
Co możesz powiedzieć o tej nowej serii, którą tworzysz? Oh, sorry. It's so the new series. I haven't worked out how to describe it yet because I haven't finished it yet. But effectively, the story is about some teenagers from different time periods who find themselves on a different planet. Okay, let me stop you there. Trudno jest opisać nową historię, natomiast postaram się to zrobić. Historia, nad którą pracuję, która zajmie mi następne 3 lata z życia, opowiada losy nastolatków z różnych epok czasowych, którzy znajdują się na jednej planecie, obcej planecie. And while they're there, they don't know how they got there, who brought them there, and lots of things start happening to them while they're there. And it's kind of like this mystery that they have to solve while also surviving in this kind of dangerous planet. Oczywiście jest to planeta, która ma mnóstwo zagrożeń i niebezpieczeństw. Ci młodzi ludzie nie wiedzą, dlaczego się tam znaleźli, nie wiedzą, co ich czeka i po kolei odkrywają wszystko na bieżąco. And I would describe it as a mix between Maze Runner and the film Avatar. Powiedziałbym, że można określić tę serię jako połączenie filmu Avatar i sagi Więzień Labiryntu. It sounds very interesting. Thank you. Brzmi to bardzo interesująco. I'm sure people have a lot of questions to you. I hope you're ready. Yeah, let's do it. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Proszę się nie bać, nie gryziemy. Bardzo proszę o pytania. So about the new series, it seems like a bit like a mix without talking about Maze Runner and what was the second part? Avatar. Avatar. It seems a bit like the first half of the first book. Muszę powiedzieć, że po opisie ta nowa seria brzmi troszkę jak pierwsza książka w serii Sumoner. No, the first part of the third book. A, pierwsza jak bitwa w Sumoner. Yeah, I like people lost in jungles. That's a cool. Muszę powiedzieć, że lubię, kiedy ludzie są zagubieni w dżunglach. Nic nie jest. Szanowni Państwo, widzę duże, szerokie uśmiechy, czyli książki się podobały. Tak? You said Wattpad as Yes. your route into getting published. Are there any other tips? I'm self-interested here because I've just finished my own first book for children. Any tips? Pan właśnie pochwalił się, że skończył pisać książkę dla dzieci. Wielkie brawa. I pyta Tarana o pewne wskazówki, które mogą mu ułatwić publikację na serwisie Wattpad. So, you sound British. Are you British? Yeah, Yorkshire. Oh, I would not recommend putting your book on Wattpad now in its current in the way that Wattpad works now. Back in the day, publishers were trying to work out if Wattpad helped sell books. They have now realized it does not. So if you put your book on Wattpad, even if it gets lots and lots of reads, it actually makes it less likely for them to pick it up, in my opinion. Czasy niestety troszkę się zmieniły. Jeżeli teraz opublikowałby Pan tę książkę na platformie Wattpad, prawdopodobnie nie zostałaby ona opublikowana. Obecnie wydawcy zupełnie inaczej spoglądają na popularność w systemie Wattpad, więc jako autor sam nie rekomendowałby tej akcji. One piece of advice I would give you, the tricky thing is you finished your book now. Genuinely, the best tip anyone can have when they're trying to get published is before you even write it, is actually writing the right book. It's about finding a book that's similar enough to other books that have sold very well that the publisher knows who to market it to and what kind of people will enjoy it. If you write something that's completely original or just very different and it doesn't have any kind of bearing on anything that's in the market, it actually becomes harder to publish. It's completely original and it's nothing to do with anything else. Well, good luck. Taran właśnie wspomniał, że dużo łatwiej jest sprzedać książkę, która będzie prosta dla wydawcy do zareklamowania. Czyli sprawdzamy, które książki się dobrze sprzedają, następnie sprawdzamy, które z danych książek są dobrze oceniane przez czytelników w różnych serwisach książkowych. Patrzymy, czy w tym temacie możemy coś napisać i mamy pomysł związany z tym gatunkiem, który obecnie jest na topie, albo jest popularny, albo jest łatwy do zareklamowania. Dużo gorzej jest, jeżeli mamy całkowicie oryginalną historię. No i tutaj okazało się, że mamy całkowicie oryginalną historię. And one last thing is, I found that, particularly in the US and UK,
they are quite averse to generating their own marketing material. They'll just get a in-house graphic designer to Photoshop your cover a bit for marketing stuff. If you actually work with an artist to design illustrations, concept art, things that are good for sharing on social media, that kind of stuff, when you apply to a publisher or an agent, it shows that you've already done half the work for them. That's massively important for me because I was just approaching an artist. That's a good idea. I actually work with a Polish artist called Małgorzata Gruska. She did all the covers for the series. Taran wspomniał również, że bardzo ważne jest właściwie zajęcie się całkowicie tą książką, również od strony graficznej. Jeżeli wymyślimy sobie książkę albo jakiś temat związany z książką, chcemy ją sprzedać wydawcy, to prawdopodobnie wezmą oni pierwszą okładkę, którą kupią, tudzież będą pracowali z własnym grafikiem. Jeżeli chcesz sprzedać własną wizję i mieć pewność tego, że okładka ma oddać to, na czym Ci zależy, fajnie wcześniej popracować z kimś, kto stworzy z Tobą ten plan, narysuje to, co chcesz. Wówczas, kiedy rozmawiasz z wydawnictwem, pokazujesz im już komplet materiałów z takim założeniem, że masz już wszystko w głowie, wiesz, jak to wygląda, możesz im pomóc to również sprzedać. Ja, tworząc serię Sumoner, pracowałem z polską artystką graficzką, Małgorzatą Gruszką, którą zresztą możecie poznać również z okładek serii poprzednich. The only publisher that has, I have 14 different publishers around the world, and the only publisher that has generated artwork to help sell my books and generated content and 3D models and things is the Polish publisher, believe it or not. It's the only one. Wydaje w 14 krajach, książki przetłumaczone na 14 języków i tak naprawdę jedyny wydawca, który zaangażował się w tworzenie pewnych elementów graficznych, to Jaguar. They did these amazing 3D models. I don't know if we have one here. There it is. See, they designed this. It was them. You know, no, an American publisher would never do this. Amerykański wydawca nigdy by nie zdobył takich akcji jak Jaguar, a Jaguar stworzył własnoręcznie model Ignatiusa do promocji pierwszego tomu. But if you make it for them, they'll be like, oh, they've got it already. I don't need to do this work that they never would have done in the first place. But you know, now they can use it. So there you go. I jeżeli masz taki pomysł i możesz od razu go przedstawić wydawnictwu, wtedy robisz za nich całą czarną robotę, bo wymyślasz im całą strategię marketingową przy okazji. Ja mam pytanie, czy okładka Małgosi Gruszki jest w innych edycjach też? Is Małgorzatas Gruszka's cover also in another editions of the book in other countries? Yes, so almost every single country that translates my books uses Małgorzata Gruska's covers. The only one that doesn't is the Czech Republic. Jedyne wydawnictwo, jedyne wydanie, które nie posiada ilustracji Małgorzaty, to Czechy. They used the first cover because I own the rights to the image for the first cover, and I gave it to them for free because they only offered me like $50 for it, and I couldn't be bothered to do the contract, so I was like, just use it. And also it's because my agent advised me to as well. But then when my UK publishers got the rights to the second and third book, it was too expensive for them to buy the rights to it, so they just used some stock art they found online for it instead. So. Jest to ciekawa sytuacja, ponieważ pierwszy tom wydany w Czechach ma okładkę, do której miałem prawa. Oddałem ją za darmo, ponieważ zaoferowali tylko $50 i nie miałem czasu wytworzyć kontrakt na tę kwotę. Natomiast kiedy negocjowali stawki związane z opłatą licencyjną za użycie ilustracji Małgorzaty Gruszki, uznali, że jest to kwota przekraczająca ich możliwości i wykupili zdjęcia z tak zwanego stocka, czyli magazynu gotowych zdjęć. Ja mam pytanie. Chciałbyś, żeby na podstawie Twoich książek powstał film? Would you like to be a movie based on your books? Yeah, so right now I'm negotiating with a very famous actor, producer, musician who is, I can't say who he is because we're still negotiating, so I can't say who he is, but he's been very successful with animated things as well. And it may be that it's turned into either a TV show or a movie. They haven't decided yet, they're negotiating, they want the rights for both, so who knows. Myślę, że to bardzo ciekawa informacja i jednocześnie bardzo radosna, ponieważ Taran jest w trakcie negocjacji z hollywoodzkim producentem, reżyserem, scenarzystą i muzykiem, który znany jest z różnych, przede wszystkim produkcji animowanych. Myślę, że większość może już się domyślić, o kogo chodzi. Nie możemy zdradzać szczegółów, natomiast sam jeszcze nie wiem, czy po wykupieniu praw powstanie z tego serial czy film. But what would you like most? In the TV or... I'd like a TV series more, just because
I can see more of my world rather than just 1 hour and a half and that's it. If I can have 12 hours of that, then yes please, you know. I zapytany, czy wolałby adaptację filmową czy telewizyjną, powiedział, myślę, że bardzo słusznie, że wolałby telewizyjną, ponieważ na serial składa się wiele godzin, czyli wówczas można poznać ten świat dogłębniej, no i mógłby zobaczyć swoją pracę przełożoną na kilka godzin telewizji. Dziękujemy bardzo za pytanie. Another question? Czy ktoś jeszcze chciałby zadać coś? Yes? So you said that you tried some Polish words. Would you like a little challenge? Sure, okay. Uwaga, zostało rzucone wyzwanie. Would you read all the titles in Polish for us? Przeczytać tytuły po polsku. Okay. Idealnie. Okay, this is... Try first. And Oh wow, okay. Wyprawa? Wyprawa. Wyprawa. Oh, it's a W pronounced B here? Ale bardzo dobrze wydaje. Yeah, Zaliczone? really good. Yeah. Yes, okay. The first I one think is... the first book is the most tricky Yeah. because it has this all thing. Yeah, the yellow one, the green one is the first one. Oh yeah, oh, sorry. There's One of three is six fast. colors. Oh wait, this one might be a bit easier. Yeah. Okay. Poksatek. No? Początek. Oh god, I'm so very bad at No! Pół na pół, tak? Zaliczone? Yeah. Dobrze. The first one is, I think, the easiest one. this. Bitwa? Brawo! That was fun, thanks. Yeah. You're welcome. Dziękujemy za wyzwanie bardzo. Książki zostały rzucone, można to było powiedzieć. To ja może zadam jeszcze jedno pytanie, ponieważ nie wszyscy wydawcy i nie wszyscy autorzy myślą w sposób marketingowy o swojej książce. I just want to ask one last question. Because not all authors, not all publishers think about marketing when it comes to books. A Taran, proszę Państwa, samemu zrobił zwiastun swojej książki, pracując właśnie z Małgorzatą Gruszką. And you made a trailer for your book with Małgorzata Gruszka. Yes, How yes. did it make you feel? Well, to be honest, I look at a lot of trailers that publishers make on YouTube, and I used to think, God, they do such a bad job, I bet I could do better. And Prawda jest taka, że patrzyłem i spoglądałem na wiele zwiastunów książek od różnych wydawców i to nie była dobra praca i to nie były dobre zwiastuny. I mean, if it's for example, like the Hunger Games trailer, they sell millions and millions of copies, but their trailer is like a 30-second kind of a few graphics and then a flame. And so I said, I want to show how good a trailer can be if you really work at it. So I asked Małgorzata if she wanted to make a trailer. Has anyone here seen the trailer on YouTube? Me. Oh, a couple of people. Okay, see. My name is also Małgorzata. Taran zapytał, czy ktoś oglądał polski zwiastun, a jedną z przyczyn, dla których powstał w ogóle zwiastun, jest fakt, że zwiastuny nie mówiły wiele o książce, które widział. Jednym z przykładów jest zwiastun Hunger Games, czyli Igrzysk Śmierci, który trwa 30 sekund, jest pewien płomień i informacja tylko o tym, co się dzieje w książce, a on chciał pokazać cały ten świat. Dlatego zapytał Małgorzatę, czy chciałaby w pewien sposób przekazać go właśnie w zwiastunie. And then I paid somebody to do the music. I got a professional voice artist, and I directed. I told her I want this scene, and this scene, and this scene, and this scene. And yeah, it turned out pretty good. She did an amazing job, and yeah, I love working with her. I na sobie zajmuję się poniekąd reżysera, ponieważ mówiłem, jakie chcę ujęcie konkretnie, po jakim ujęciu, jak ma to wyglądać. Udało się to zrobić, jestem bardzo zadowolony. Samemu wybrałem muzykę, również lektorkę, ponieważ w wersji oryginalnej jest lektorka. W wersji polskiej mamy lektora. Mamy też troszkę inną muzykę, dodaliśmy troszkę dramaturgii. I w polskim zwiastunie, który możecie zobaczyć na stronie Jaguara, zarówno na Facebooku Sumonera, jak i na kanale YouTube wydawnictwa Jaguar, są również cytaty z wypowiedzi osób, które miały możliwość przeczytania książki przed premierą. So, you've been traveling all around the world. What's the reaction to this? A lot of people seem to enjoy it. You know, to be honest, I think that what I've noticed a lot is a lot of mothers get in touch with me and tell me that their son didn't read at all. And then when they read my book, they started reading again. And then they asked me for a list of books that are similar to mine, because they're like, we can't find anything else that is